Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. Tematem dzisiejszego odcinka jest zaimek zwrotny się. Dzisiaj powiem Wam, co znaczy ten zaimek, o funkcjach tego zaimka, o sytuacjach, kiedy używamy tego zaimka i o różnych formach tego zaimka, o deklinacji tego zaimka. Co znaczy zaimek się? Jeśli chcemy przetłumaczyć ten zaimek na język angielski, w języku angielskim powiedzielibyśmy oneself, myself, yourself, himself, herself, ourselves i tak dalej. A jeśli chodzi o język hiszpański, to byłoby to se. W języku hiszpańskim występują czasowniki zwrotne, na przykład bañarse czy levantarse. I na samym początku mam dla Was bardzo dobrą informację, ponieważ zaimek się w języku polskim ma taką samą formę dla wszystkich osób. Porównując do angielskiego, do hiszpańskiego czy do włoskiego, ten zaimek się zmienia dla każdej z osób. W języku polskim ta forma jest taka sama. Natomiast w języku polskim deklinujemy ten zaimek. I ten zaimek ma różne formy w różnych przypadkach. I w dopełniaczu będzie to się albo siebie, w celowniku sobie, w bierniku tak jak w dopełniaczu się i siebie, w narzędniku sobą i w miejscowniku tak jak w celowniku sobie. I informacja o tych dwóch formach się i siebie w dopełniaczu i w bierniku. Sie to jest krótka forma, a forma siebie to jest długa forma. Długiej formy używamy do podkreślenia jakiejś informacji albo po przyimkach. I przechodzimy już do funkcji tego zaimka, do sytuacji, kiedy używamy tego zaimka. I pierwszą funkcją jest, kiedy zaimek się występuje jako zaimek zwrotny, czyli kiedy robimy coś na sobie. Na początku będą to sytuacje z biernikiem i z dopełniaczem, więc będziemy mieli tą podstawową formę się. I możemy powiedzieć budzę się, ja się budzę. Tutaj użyliśmy zaimka zwrotnego. Kiedy usuniemy ten zaimek zwrotny, to robimy coś już nie na sobie, a na kimś, czyli na przykład budzę moje dziecko. Następnie myję się, ja się myję, albo myję coś albo kogoś, myję samochód. Następny przykład, ubieram się, ja się ubieram, albo ubieram kogoś, ubieram moje dziecko. Uderzyłem się, albo uderzyłem w drzwi. Następnie mamy formę sobie, której używamy z celownikiem albo z miejscownikiem. Kup sobie coś ładnego. Obiecałem to sobie. On myśli tylko o sobie. Ona lubi mówić o sobie. Te dwa ostatnie przykłady, trzeci i czwarty, mamy z miejscownikiem, ponieważ tutaj mamy przyimek o, myśleć o, mówić o, to są funkcje miejscownika, a tutaj mamy celownik. Kup sobie coś ładnego sobie, dopełnienie dalsze. Tak samo tutaj obiecałem to sobie, też dopełnienie dalsze, a więc celownik. I jeszcze jedna forma sobą, jest to forma narzędnika i zobaczmy sobie na dwa przykłady. Biorę mojego psa ze sobą, mamy przyimek z, a więc jest to narzędnik i zajmij się w końcu sobą. Zajmować się używamy z narzędnikiem. Kolejną funkcją jest wzajemność, czyli kiedy jest jakaś interakcja pomiędzy dwiema osobami, kiedy coś dzieje się pomiędzy dwiema osobami. Na przykład ja lubię mojego przyjaciela i mój przyjaciel lubi mnie, wtedy możemy powiedzieć lubimy się albo lubimy się nawzajem.
Kiedy używamy słowa nawzajem, to słuchacz, a kiedy słyszy lubimy się nawzajem, może być pewny, że chodzi o to, że ja lubię go, lubię mojego przyjaciela, a on lubi mnie. Ponieważ czasami można to interpretować inaczej i kiedy powiemy po prostu lubimy się, to ktoś może pomyśleć, ok, ja lubię się, lubię siebie i przyjaciel lubi się, lubi siebie. Ale zazwyczaj z kontekstu możemy wywnioskować, o co chodzi. I zobaczmy sobie na pozostałe przykłady. Oni się szanują, dobrze się rozumiemy, albo oni znają się bardzo dobrze. Zauważmy, że to były formy dla biernika albo dla dopełniacza. I zostajemy przy bierniku i przy dopełniaczu, ale tutaj mamy długą formę siebie. I mamy 3 przykłady. Rodzina modli się za siebie, albo rodzina modli się za siebie nawzajem. Tutaj mamy przyimek za, modlić się za, a więc jest to biernik. Następnie oni patrzą na siebie. Jest to też biernik, patrzeć na. I martwić się o. Oni martwią się o siebie nawzajem. Martwić się o to też jest biernik. I teraz forma celownika i miejscownika, forma sobie. Zobaczmy, jakie mamy przykłady. Ufamy sobie. Ufamy komu? Ufamy sobie. Celownik. Oni pamiętają o kim? O sobie. Oni pamiętają o sobie. Pamiętać o jest to miejscownik. Następnie oni zrobili sobie niespodziankę na urodziny. Zrobili komu? Zrobili sobie. Celownik. I oni myślą o sobie. Myśleć o jest to miejscownik. I jeszcze forma narzędnika, forma sobą. Oni nie przepadają za sobą. Interesujemy się sobą. Oni opiekują się sobą i nie rozmawiamy ze sobą. Trzecią funkcją jest sytuacja, kiedy zaimek się jest nieodłączną funkcją czasownika, czyli bez tego zaimka się czasownik nie istnieje. Na przykład śmiać się. Nie ma w języku polskim czasownika śmiać. Zawsze to musi być śmiać się. Albo denerwować się. Martwić się albo kłócić się. Na przykład uśmiecham się, denerwuję się, martwię się, albo on często kłóci się z szefem. Zauważmy, że te czasowniki z nieodłącznym zaimkiem się często służą do opisywania emocji. Następna funkcja to sytuacja, kiedy zaimek się zmienia znaczenie czasownika. Czyli mamy czasownik z zaimkiem się, ma jakieś znaczenie i kiedy usuniemy ten zaimek się, to nasz czasownik ma kompletnie inne znaczenie. Zobaczmy sobie na kilka przykładów. Wydawać się albo wydawać. Spotykać się albo spotykać. Tutaj znaczenie nie jest kompletnie inne, ale mamy różnicę. Następnie stać się albo stać, czy robić się albo robić. Na przykład robi się późno albo robię śniadanie. Prawda? Tutaj kompletnie inne znaczenie tych dwóch czasowników. Piątą funkcją jest sytuacja, w której chcemy zakomunikować, że już wystarczy, że już dość. Na przykład dzisiaj się napracowałem, czyli pracowałem bardzo dużo i już nie myślę, żeby pracować więcej. Nie chcę pracować więcej. Już dość. Albo najadłem się, czyli
zjadłem tyle, że już jestem pełny i nie chcę więcej. I ostatnią funkcją, o jakiej dzisiaj powiemy, są formy bezosobowe. Kiedy używamy form bezosobowych? Wtedy, kiedy nie dajemy informacji o tym, kto wykonuje jakąś akcję, kiedy to nie jest ważne. W języku angielskim nie ma naturalnego odpowiednika takich form, ale w języku angielskim powiedzielibyśmy you albo one is doing some action. Natomiast w języku hiszpańskim taki odpowiednik istnieje i w języku hiszpańskim do tego używa się zaimka zwrotnego się i trzeciej osoby liczby pojedynczej czasownika. Na przykład en Argentina se habla español. I zobaczmy sobie na kilka przykładów. W tej firmie pracuje się 10 godzin dziennie. W Polsce nie pali się w restauracjach, albo w Polsce 11 listopada świętuje się odzyskanie niepodległości. I to była ostatnia na dzisiaj funkcja zaimka zwrotnego się. Teraz chciałbym Wam powiedzieć, gdzie wstawiamy w zdaniu zaimek się. Gdzie jest jego miejsce. Musimy pamiętać, że nie umieszczamy się na początku zdania albo na końcu zdania, kiedy jest taka możliwość. O ile zdanie nie składa się z samego orzeczenia, o ile nie mamy tylko czasownika. Na przykład martwię się, tutaj mamy tylko czasownik, tylko orzeczenie, a więc nie ma możliwości przestawienia szyku. Nie możemy powiedzieć się martwię. Następnie ta sama sytuacja, tylko mamy przeczenie i tak samo tutaj nie możemy przestawić tego, nie możemy powiedzieć nie się martwię albo się nie martwię. Ale w pytaniu czym się martwisz? Tutaj już mamy taką możliwość. Czym martwisz się? Nie brzmi dobrze w języku polskim. Przestawiamy. Mamy taką możliwość. Mamy już kolejny element w zdaniu, a więc czym się martwisz? I następnie ona martwi się spotkaniem z dyrektorem. Albo ona się martwi spotkaniem z dyrektorem. Kiedy mamy więcej elementów, jest to dosyć elastyczne i ten zaimek się możemy przestawiać za czasownikiem albo przed czasownikiem. I jak zazwyczaj na koniec tego filmu mam dla Was krótką praktykę. Mamy jedno ćwiczenie, gdzie musimy wstawić odpowiednią formę zaimka się. Zastopujcie film, jeśli chcecie pomyśleć, a ja przechodzę już do slajdu z odpowiedziami. I zdanie numer 1. Wspierajmy się. Numer 2. Pomagajmy sobie. Numer 3. Oni lubią ze sobą rozmawiać. 4. Spójrz na siebie. Każdy płaci za siebie. Mówmy o sobie. Często się odwiedzamy. On odmówił sobie tej przyjemności. 9. Bądź sobą. I 10. Lubisz uczyć się języka polskiego? Mam nadzieję, że nie mieliście żadnych problemów z tym ćwiczeniem. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam poszło. Pamiętajcie, że zawsze jeśli macie jakieś pytania czy wątpliwości, też możecie zostawiać je w komentarzach i pamiętajcie, że zachęcam zawsze do wspólnej praktyki, w tym przypadku do pisania swoich zdań z tym zaimkiem zwrotnym się. Na koniec, jak zawsze, dziękuję za obejrzenie tego odcinka i bardzo proszę o łapki w górę, subskrypcje i komentarze, ponieważ jest to dla mnie bardzo pomocne w rozwoju tego kanału. Do zobaczenia już w kolejną niedzielę. Cześć!